Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie metrowca. Ciasto składa się z dwóch warstw ciasta, ciemnego i jasnego. Tym razem ciasto jasne zastąpię ciastem dyniowym. Zapraszam, oglądajcie. Zacznę od ubicia piany z jajek oraz cukru. 7 jaj małych, 230 g cukru. Ubijam na biały puch. Zobaczcie, piana z jajek i z cukru ubita. Następnie do tej piany dodaję 400 g mąki tortowej ekstra, którą przesiewam przez sitko. Następnie dodaję 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 opakowanie cukru wanilinowego oraz płaską łyżeczkę sody oczyszczonej. Mieszam trzepaczką. Następnie przygotowałam 180 ml wody oraz 180 ml oleju. I tak, wlewam po 150 ml oleju i 150 ml wody. Po 30 ml zostawiam. Tak mniej więcej na oko możecie odmierzyć, tak żeby na dole Wam zostało około 30 ml. Mieszam wszystkie składniki. Na tym etapie możecie rozgrzewać już piekarnik do temperatury 180 stopni. Opcja pieczenia góra-dół. Ciasto dzielę na 2 równe części. Jak widzicie, chyba są w miarę równe. I tak, do jednej części ciasta, jednej porcji dodaję pozostałą wodę oraz olej oraz 2 łyżki kakao. Wszystko mieszam dokładnie. Natomiast do drugiej części dodamy dynię. Dynia Amoro, podobna do dyni Hokkaido, zapiekłam 40 minut w piekarniku w temperaturze 180 stopni, opcja pieczenia góra-dół. I teraz wykorzystam kilka kawałków tej dyni, ponieważ zapiekłam całą dynię. Wykorzystam około 2-4 kawałki, tak myślę, tak żeby było w szklance 3/4 mniej więcej wysokości szklanki. Oczywiście najpierw musimy zrobić puree z dyni. Czyli tak, ściągam skórę, ale zobaczcie, jaki ma piękny pomarańczowy kolor. Teraz dynię rozdrabniam. Gotowe. Przekładam dynię do szklanki, tak żeby była 3/4 wysokości szklanki. I następnie przekładam do jasnego ciasta. Mieszam. Następnie dodaję 2 łyżki mąki. Przygotowałam 2 foremki o wymiarach 25 cm na 11 cm, które wysmarowałam masłem i posypałam kaszą manną. I przekładam ciasto do formy. Przygotowałam 2 foremki. Teraz będę zapiekała około 45 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni, opcja pieczenia góra-dół. I pamiętajcie, pieczemy do suchego patyczka około 45 minut.
pora wyciągnąć ciasto z piekarnika. Ciasto dyniowe, ciasto kakao. Popękały, ale to naturalny proces. Poczekamy teraz, aż ostygną. I teraz pora na przygotowanie kremu do tego metrowca. Pora przygotować masę budyniową. Mam 500 ml mleka, połowę przelewam do garnka i rozpoczynam podgrzewać na małym ogniu. Natomiast drugą połowę przelewam do miseczki. Do mleka, które się podgrzewa, dodaję 2 opakowania cukru wanilinowego oraz dodaję 3 łyżki cukru. To wszystko podgrzewam. Natomiast do tej miski, gdzie mleko jest niepodgrzewane, dodaję 6 pełnych łyżek mąki pszennej. U mnie tortowa ekstra. 3, 4, 5, 6. Dokładnie mieszam. Pamiętajcie, żeby rozmieszać i na gładką masę, żeby nie było żadnych grudek. Następnie do takiego już dosyć ciepłego mleka podgrzanego przelewam tą wymieszaną warstwę z mąką. Używam mieszadła do miksera, ponieważ jak widzicie mleko będzie się gotowało. Moje mieszadła, trzepaczki, które mam w domu, są silikonowe, więc bezpiecznie będzie, jeżeli użyję właśnie takiej metalowej. I czekamy, aż powstanie budyń. Tą masę połączymy z masłem, więc na tym etapie możecie już sobie wyciągnąć masło z lodówki, 200 g masła, które następnie ubijemy, utrzemy i powoli będziemy dodawać budyń. Zobaczcie, jaki idealny budyń zagotował się. Zobaczcie, jaki gęsty. Taki będzie odpowiedni właśnie do ciasta. 200 g miękkiego masła przekładam do miski i miksuję. Następnie dodaję po łyżce przygotowanego wcześniej ostudzonego budyniu i miksuję. Następnie wyciskam około 2 łyżek soku z cytryny i jeszcze chwilę miksuję. Oczywiście na tym etapie musicie spróbować, czy odpowiada Wam taki smak. I właśnie zakończyłam ubijanie masy. Zobaczcie, teraz pora przełożyć metrowce. Zobaczcie, 2 placki już są upieczone, ostudzone. Teraz będę kroiła je w plastry i na przemian przekładała masą budyniową. Do tego potrzebujecie jakiejś długiej deski. Trochę masy i ciasto kakaowe. I na przemian, słuchajcie, przekładamy. Tak formujemy. Zobaczcie. I metrowiec. Zobaczcie, metrowiec gotowy. Sprawdzimy długość tego metrowca. Pozostanie jeszcze do polania czekoladą roztopioną, a ten metrowiec ma 58 cm. Roztapiam 2 tabliczki czekolady, 200 g. U mnie to jest czekolada gorzka.
i dodaję około 4 łyżek mleka. Jeżeli uznacie, że jest zbyt gęsta lub zbyt rzadka, no to najwyżej, jeżeli jest za gęsta, dodajcie więcej mleka, jeżeli za rzadka, dodajcie więcej czekolady. Dodam jeszcze mleka. Postarajcie się równomiernie rozprowadzić czekoladę, szczególnie jeżeli macie taką dosyć gęstą. Moja taka właśnie jest. Teraz możecie udekorować ulubionymi dodatkami, bakaliami, wiórkami. Wiem, co lubicie. Zobaczcie, przygotowałam płatki migdałowe i mam taką posypkę pomarańczową, która dobrze będzie współgrała z kolorystyką tego metrowca. Nie przesadzam z posypką, jedynie taki delikatny akcent do ozdoby. Jeszcze wykończenie zielonym pisakiem. Teraz pora pokroić ten metrowiec. Tak, kroimy z ukosa. Tak nasz kawałek wygląda. Drodzy widzowie, a oto efekt końcowy. Metrowiec dyniowy gotowy. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewka. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.